Witam wszystkich ponownie. Tematem dzisiejszej lekcji jest prawo rozpadu promieniotwórczego, rozwiązywanie zadań. I zanim te zadania zaczniemy rozwiązywać, to dobrze jest wypisać sobie albo przypomnieć sobie wszystkie wzory, które potrzebujemy, a w przypadku niektórych z tych wzorów powiemy właśnie w jakim przypadku w ogóle ten wzór można stosować. Więc jeszcze pamiętając o tym, że to wyprowadzenie tych wzorów, szczególnie na tego wzoru na ilość jąder atomowych zdolnych do rozpadu, jak ta ilość się zmienia w czasie, to tam starałem się być bardzo dokładny, ale teraz dokonamy pewnego uproszczenia, które dość często, już zresztą mówiłem, jest dość powszechne na poziomie liceum i dla uproszczenia zapisu, jest też to zapisane, dla uproszczenia zapisu przyjmiemy, że delta N oznacza liczbę jąder atomowych, które się rozpadły. U nas to było wtedy minus, przy tym wyprowadzeniu minus delta N, ale to Wam pewnie komplikuje życie, więc upraszczamy sobie życie i ta liczba jąder atomowych, które się rozpadły, będzie oznaczona symbolem delta N. Nie będziemy pisali wartości bezwzględnej, żeby ten zapis uprościć. No i przypominamy sobie wzory, które potrzebujemy. No więc wspomniałem tu o tym podstawowym wzorze opisującym, jak w czasie zmienia się liczba jąder atomowych zdolnych do rozpadu, czyli tych, których się jeszcze nie rozpadły. To jest właśnie to N. To jest N0, czyli początkowa liczba jąder atomowych. W chwili T równa się 0. To jest czas połowicznego rozpadu, a to jest właśnie czas, od którego ta liczba jąder atomowych zdolnych do rozpadu zależy. Potem wzór na właśnie ilość jąder atomowych, które się rozpadły, no to trzeba od N0 odjąć, znaczy od tej ilości, która była na początku, odjąć ilość jąder atomowych zdolnych do rozpadu, która była na końcu. I jak potem byśmy odjęli od N0 to takie wyrażenie, N0 moglibyśmy wyłączyć przed nawias i byłoby 1 minus 2 do potęgi minus T przez T. No i tu jeszcze zapisałem, że N to jest ilość jąder atomowych zdolnych do rozpadu. Potem w trakcie wyprowadzenia mieliśmy taki wzór minus delta N równa się lambda, czyli ta stała rozpadu razy N razy delta. To właśnie to pierwszy wzór, który tam się pojawił. Ten wzór był prawdziwy jedynie przy założeniu, że ten czas jest krótki, zaraz powiem jak krótki, ale ten minus tu pominęliśmy. U nas to delta N oznacza to samo, co wcześniej oznaczało to minus N. Uprościliśmy zapis, czyli delta N oznacza ilość jąder atomowych, które uległy rozpadowi. No i ten wzór można stosować w zadaniu pod warunkiem, że czas jest krótki, ale jak już mówiliśmy, że to jest pojęcie względne, co jest krótkie, co jest długie, więc jeżeli ten czas jest dużo krótszy od czasu połowicznego rozpadu, no, jakieś kilka rzędów wielkości. Zresztą akurat w tym zbiorze, w zadaniach ze zbioru, z którego będziemy właśnie rozwiązywali, nawet będą podawali autorzy, kiedy należy założyć, że ten czas jest rzeczywiście dużo krótszy od czasu połowicznego rozpadu, czyli będą sugerowali wręcz kiedy można ten wzór stosować. Potem wzór na aktywność. Różne są oznaczenia, akurat w tym zbiorze aktywność jest oznaczona symbolem małe, ale dość często jest też oznaczana symbolem duże, a to my się zastosujemy do ich oznaczeń, ale pamiętajmy, że również to może być duże. I to jest liczba jąder atomowych, która uległa rozpadowi przez czas, który to nastąpiło. Ale ten wzór tylko wtedy stosujemy, gdy ten czas jest bardzo krótki. Natomiast ten następny wzór, właśnie nawet można spojrzeć na ten następny wzór, wynika z tego tu wyżej. Bo jakbyśmy podzielili obie strony przez delta t, czy to delta by się pojawiło tu, no to delta n przez delta t to nic innego, tylko aktywność jest, a po prawej zostało tylko lambda razy n, czy stała rozpada razy liczba jąder atomowych zdolnych do rozpadu w danej chwili. Czyli i ten wzór zawsze jest prawdziwy. Ten wzór jest
zawsze prawdziwy, więc jak trzeba będzie, to zastosujemy. Akurat dzisiaj aktywności nie będziemy obliczali, ale już na następnej lekcji tak. Potem związek między stałą rozpadu a czasem powierzchownego rozpadu, to też wyprowadziliśmy. No może już do góry podniosę to też wyprowadziliśmy, ale tu Wam podaję wartość logarytmu naturalnego 2, przybliżoną wartość, którą będziemy stosowali w zadaniach, czyli to będzie około 0,693. Więc tą liczbę na jakiś czas zapamiętujemy. Znaczy, tu nawet zapisałem logarytm naturalny z 2, to w przybliżeniu 0,693. No jeszcze będzie troszkę tak na pograniczu chemii te zadania będą czasami, więc jeszcze będziemy czasami musieli obliczyć liczbę jąder atomowych w danej próbce. No i właśnie jak to można obliczyć? To jest ilość moli razy liczba cząsteczek czy atomów w jednym molu. I właśnie co to jest ten mol? Mol dawniej mol to była troszkę inna definicja, była powiązana z masą obojętnego atomu węgla, ale jakiś czas temu zmieniono ją na taką, jak teraz podaję, że mol to jest po prostu 6,02214,076 z 10 do 23 cząsteczek danej substancji. No i teraz, znaczy bardzo często właśnie tą wielkość nazywa się liczbą Avogadra. I trzeba odróżnić liczbę Avogadra od stałej Avogadra. Bo tu niżej będzie nam potrzebna właśnie stała Avogadra. I wartość stałej Avogadra to jest Na, symbol Na, to jest 6,02214076 razy 10 do 23 i jednostka 1 na mol. Czyli to jest ta sama liczba, ale stała Avogadra ma jednostkę, to jest 1 przez mol. A liczba Avogadra to po prostu liczba bez jednostek. Tak? To liczba Avogadra, a tu jest stała Avogadra. I różni się tylko, że stała Avogadra ma jednostkę 1 przez mol, a liczba Avogadra nie ma żadnych jednostek, jak każda liczba. No i jeszcze właśnie tą liczbę moli można obliczyć dzieląc masę substancji przez masę jednego mola, tak zwaną masę molową. No właśnie, to więc wracamy teraz do masy molowej. Symbol to jest mi, tak jak mikro się pisze, czyli mi, skrót od mikro również taki sam jest. Mi to jest masa molowa, wyraża się w gramach na mol i w przybliżeniu jest to liczba masowa wyrażona w gramach na mol. Czyli jak będziemy potrzebowali masę molową, to zobaczymy na symbol danego pierwiastka, zobaczymy jaka jest liczba masowa i jeżeli tą liczbę masową wyrazimy w gramach na mol, to otrzymamy wielkość zbliżoną do masy molowej. No a m małe to jest masa substancji. No i teraz tu właśnie ta liczba moli to jest masa danej substancji przez masę jednego mola, czy na masę molową. Jak pomnożymy teraz liczbę moli przez liczbę Avogadra, czy z tą stałą Avogadra, czyli ilość cząsteczek w jednym molu, to dowiemy się, ile jest tych wszystkich cząsteczek. No to wzory już mamy i przejdźmy do zadań. Zadania będziemy rozwiązywali z tego zbioru. O, mieliście podawane pomniejsze. Mendel to są bardzo znana rodzina, już na ich zbiorach się całe pokolenia wychowały, ale i tak są dobrzy, to trzeba szanować. Po co wymyślać coś lepszego, jak już jest coś dobre, tak? Nowa era. To rzadko te zadania robimy z tego zbioru, czasem ja podaję sam z głowy własne, ale czasami korzystamy z tego zbioru. No i zadanie, zaczynamy od tych zadań. Zadanie 6.16. To nie będzie, muszę teraz powiększyć. Zadanie 6.16, strona
73. No i to jest ten zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Bogdan Mendel, Janusz Mendel i nowa era. Treść, ja zawsze tu podaję tą treść, bo nie wszyscy te zbiory mają, a może też tą lekcję oglądać osoba całkowicie obca, w tym sensie obca, że nie jest z naszej szkoły, także żeby te osoby też mogły w tej lekcji uczestniczyć. Może do jakiegoś tam powtórzenia komuś to będzie potrzebne. No i czytam treść tego zadania. Ile atomów promieniotwórczego izotopu wapnia Ca o liczbie atomowej 20, masowej 45 ulegnie rozpadowi w ciągu czasu T równa się 41 dni. Liczba atomów tego pierwiastka na początku procesu to N0 to jest 10 do potęgi 6, czyli milion. Czas połowicznego zaniku, można też mówić o rozpadu również, wapnia to jest duże T, to jest 164 dni. I to wypisujemy szybko dane. Czas, w którym pytają nas o ilość atomów, jąder, które się rozpadną, 41 dni. Czas połowicznego rozpadu 164 dni. Liczba jąder atomowych zdolnych do rozpadu na samym początku 10 do 6, czyli milion. No i szukamy wzoru, który pozwala nam obliczyć liczbę jąder atomowych, która się rozpadła. I ponieważ te wielkości, to małe T i duże T, czas połowicznego rozpadu i czas, w którym określamy właśnie ile się rozpadło, te wielkości nie są znacząco różne. To jest tego samego rzędu są. Czyli nie możemy stosować wzorów jeszcze raz, czyli nie możemy stosować tego wzoru, ponieważ ten czas, w którym szukamy tej ilości jąder atomowych, które się rozpadły, nie jest dużo mniejszy od czasu połowicznego rozpadu. Czyli ten wzór nam odpada, ale ten wzór jest do wykorzystania oczywiście. Więc właściwie wzór mamy w nim wszystkie wielkości, N0 mamy, te małe mamy, te duże mamy, no to praktycznie wydaje się, że już problemu żadnego nie ma, ale to jest większy problem chyba matematyczny niż jeśli chodzi o fizykę. Więc wzór zapisujemy, no i wstawiamy dane N0 10 do 6, te 41 dni, małe te duże te, czy czas połowicznego rozpadu 164 i na szczęście specjalnie tak dobrali dane, że to 41 164 to jest wielokrotność 41, dokładnie to jest 4 razy się mieści 164, 41, to jest 1/4. Dni się skracają i wychodzi nam 1/4. Dlatego jest kwestia, czy wychodzi 10 do 6 w nawiasie 1 minus 2 do minus 1/4. I teraz jest pytanie tylko, czy potrafimy obliczyć to 2 do minus 1/4. Więc chyba to jest tu bardziej problem matematyczny niż z fizyki. No więc zapiszmy sobie, to poćwiczmy matematykę troszeczkę. 2 do minus 1/4 to jest to samo co 1, ten minus oznacza, że to jest jakby 1, nie jakby dokładniej to jest 1 przez 2 do 1/4, tak? Ten minus oznacza, że to jest odwrotność takiego wyrażenia. No i teraz zajmijmy się tym 2 do 1/4. 2 do 1/4 to jest to samo co 2 do 1/2 razy 1/2, czyli ten wykładnik można zapisać jako iloczyn takich wykładników. A jak mamy coś do potęgi równej iloczynowi dwóch liczb, to jest to samo co to coś do potęgi tej pierwszej i całość do potęgi tej drugiej. Czyli to wyrażenie dokładnie jest takie, a 2 do 1/2 to jest pierwiastek z 2, a to jest pierwiastek z tego, co jest w tym nawiasie. No to więc to jest, to w nawiasie to jest pierwiastek z 2, a tu mam jeszcze pierwiastek z tego, co nam tu wyszło, czyli pierwiastek z pierwiastka z 2. No jak teraz wstawiamy to 2 do 1/4 tu do tego wzoru, tu, czyli w to miejsce wchodzi ten pierwiastek z pierwiastka z 2, a to wchodzi w to miejsce. Czyli to mamy. Jakbyście teraz obliczyli, to tu w kalkulatorze są pierwiastki, więc nie będzie problemu z obliczeniem pierwiastka z 2. Reszta już jest prosta i jak policzycie, wyjdzie Wam 159 tysięcy jąder się w tym czasie rozpadło. Zadanie następne. 6.17.
To jest też z tej samej strony, czyli napiję najpierw jeszcze. Dobrze. I czytam treść. Pewna ilość radu, liczba atomowa 88, liczba masowa 226, zawiera N0 znaczy 10 do 9 atomów. Ile jąder atomów radu ulegnie rozpadowi w czasie T równa się 1 doba. Czas połowicznego zaniku radu, duże T, to jest około 1600 lat. No i tu nam nawet podają, że mamy traktować ten czas, czyli ta 1 doba, jako czas dużo mniejszy od czasu połowicznego rozpadu. No widać, że te wielkości są znacząco, różnią się od siebie. No to wypiszmy sobie może dane wszystkie. O. Więc tak, N0, jeszcze wyżej po tą treść tam, żeby była widoczna, może dla kogoś. O, podnieśmy troszkę. O. Tu jeszcze wystaje ta poprzednia kartka z treścią, żeby było wszystko widoczne w jednym miejscu. N0, 10 do 9, czyli miliard atomów, małe T1 dzień, czas powietrznego rozpadu 1600 lat. No właśnie, i teraz tu możemy stosować wzór, czyli szukamy ilości jąder atomów, które uległy rozpadowi, i ponieważ ten czas połowicznego rozpadu jest dużo mniejszy od czasu, znaczy czas, w którym ten rozpady określamy, jest dużo mniejszy od czasu połowicznego rozpadu, to możemy stosować ten wzór. No to więc napiszmy ten wzór. Ponieważ ten czas małe T jest dużo mniejsze od czasu połowicznego rozpadu, to możemy ten wzór stosować. Tylko u nas to N to jest N0, a delta T to jest po prostu T. No i teraz nam stałej rozpadu lambda nie podano. W takim razie musimy tą stałą rozpadu wyrazić przez okres połowicznego rozpadu, i to pamiętamy, że to jest logarytm naturalny z 2 przez czas połowicznego rozpadu, czy okres połowicznego rozpadu. No i reszta się nie zmienia, N0 i T, tak? No i teraz podałem Wam dzisiaj, że logarytm naturalny z 2, jego przybliżona wartość to jest 0,693 tysięczne, więc wstawiamy do wzoru. No, wspólny jeden mianownik tu piszemy, znaczy nie wspólny, tylko jeden mianownik, to T będzie w mianowniku, w liczniku będzie to i to, tak? Już zapisaliśmy. Mamy wszystkie wartości. No właśnie, i teraz tu kwestia jednostek czasu. No moglibyśmy bezmyślnie, gdybyśmy nie patrzyli na ten wzór, ten końcowy, moglibyśmy wyrazić czas jeden i drugi w sekundach, czy w jednostkach podstawowych układu SI, ale ponieważ tu widzimy, że te czasy są dzielone przez siebie, więc ważne jest, żeby oba te czasy były ważone w tych samych jednostkach, wtedy jednostki się skrócą, więc to nam czasami upraszcza życie, że nie musimy wyrażać tych czasów w sekundach, ponieważ tu dzień to była najmniejsza wartość jednostki, no to musimy lata wyrazić w dniach. No przyjmiemy tu taką uproszczoną wartość, że jeden rok to 365 dni, czyli 1600 lat to jest 1600 razy ilość dni w roku, no i to jak pomnożycie, wyjdzie Wam 584 tysiące dni. No i teraz cała reszta to jest wstawienie do tego wzoru, tak? No to wstawiamy. To już logarytm naturalny z 2 już tu był wcześniej wyrażony, potem N0 do 10 do 9, T to jest 1 dzień, duże T to jest 584 tysiące dni. No jakbyście obliczyli, to wyjdzie Wam około 1187. I drugie zadanie jest rozwiązane. Zadanie teraz kolejne, to jest 6 ze strony 6,18, strona 73.
treść zaraz podaję. Oblicz liczbę rozpadów radioaktywnych w czasie t równa się 1 sekundy, w masie m równa się 1 gram radu i tu symbol tego pierwiastka, rad, liczba atomowa 88, liczba masowa 226. I czas po obliczeniu zaniku radu, zresztą podany w poprzednim zadaniu był, to jest t w przybliżeniu 1600 lat. No i też nam podają, że mamy traktować ten czas t jako dużo mniejszy od czasu połowicznego rozpadu, a to będzie oznaczało, że możemy stosować ten wzór. On jest właśnie pod tym warunkiem, tak? Bo to jest dla nas prostszy wzór. No to skoro możemy, to możemy. Wypiszmy może dane najpierw. Masa 1 gram, czas 1 sekunda, w którym szukamy ilości rozpadów, czas powierzchownego rozpadu 1600 lat i potem będzie nam potrzebna masa molowa i przypominam, że masa molowa to jest wyrażona w gramach na mol, znaczy w przybliżeniu jest równa wyrażonej w gramach na mol liczbie masowej. Tu liczba masowa jest 226, czyli masa molowa to będzie to mi, to jest 226 gramów na mol. I tu jest to właśnie zapisane. I ponieważ tu jest czas w sekundach, no to niestety musimy wyrazić również ten drugi czas w sekundach, bo będziemy te czasy dzielić przez siebie później. Więc 1600 lat to 1600 razy ilość dni w roku, 365 około, razy ilość godzin w czasie jednego dnia, czy 24, i ilość sekund w ciągu jednej godziny, czyli 3600 sekund. I jak to obliczycie, no to wyjdzie nam tam 5,045, no dość dużą dokładnością to podam, można nawet z mniejszą, razy 10 do 10 sekundy. I tu masa molowa jest podana. I jeszcze liczba Avogadra jest nam potrzebna. Ja tu podam 6,022, takie przybliżenie, ale najczęściej się nawet używa jeszcze prostszego, mniej dokładnej wersji, czyli 6,02. 6,02 razy 10 do 23 razy 1 przez mol. Ja tu wstawiłem, no tak, 6,02, to nawet tu wstawiałem, tu niżej wstawiałem, także już tą uproszczoną wersję. No i nie musimy jeszcze raz tego wyprowadzać, bo właściwie po poprzednim zadaniu już mamy prawie że gotowe wzory. Czyli skoro ten wzór można stosować, to prawdziwy jest również ten wzór. My go od razu już tu wykorzystamy, czyli delta n, czyli liczba jąder atomowych, która uległy rozpadowi jest równa temu. No, można wrócić do tego zadania, przyjrzeć sobie jeszcze raz to. I tu już jest ten wzór. O, może do dołu tak będzie. O. Ten wzór już jest przepisany z zadania poprzedniego, ale w tym wzorze nie mamy tego N0, czyli liczby jąder atomowych zdolnych do rozpadu na samym początku. No to ta liczba jąder atomowych to będzie liczba moli, czyli masa substancji przed masa 1 mola, razy liczba Avogadra, dokładnie mówiąc stała Avogadra. Czyli można to na jednej znaczy w formie jednego ułamka napisać, czyli będzie m razy Na przez mi. Masa molowa, masa substancji, stała Avogadra. Znaczy właśnie tu wstawiamy stałą Avogadra w jednostkach 1 przez mol, ponieważ to mi ma jednostkę gram na mol i te mole się wtedy skracają. To taki jest sens tej stałej Avogadra. No więc zamiast liczby to jest podane, brakuje tego, no wzór wyprowadziliśmy na liczbę jąder atomowych w masie w m. Wstawiamy tu, do mianownika przychodzi to mi, czyli masa molowa, cała reszta, czyli to m, na i t będzie w liczniku. I mamy już wszystko. Jednostka t i małego t, czyli tego czasu i czasu powietrznego rozpadu jest taka sama u nas, więc jak wstawimy, to się skrócą te sekundy. No i wstawiamy wartości liczbowe. Z danych wszystkie wartości są wstawione. I jak dokonacie, jednostki tu się wszystkie poskracają i jak dobrze policzycie, będzie Wam około 3,66, a z 10 do 10. Tyle jąder atomowych się rozpadnie. No i jeszcze zostało nam, jeszcze jedno zadanie nam zostało.
To jest który? To jest 17. Znaczy 18 już mamy, teraz jeszcze 19 zostało nam. To idziemy do 19 w takim razie. No jest zadanie 19. I czytamy. Ze strony następnej, czyli strona 74. Jaki procent jąder atomów radioaktywnego izotopu węgla C, symbol węgla i o liczbie atomowej 6 i o liczbie masowej 14, czyli C614, rozpadnie się w ciągu czasu małe T równa się 16 710 lat. Jeżeli czas jego połowicznego zaniku duże T to jest 5570 lat. No, wypisujemy dane, czas podany, okres powietrznego rozpadu też tu zapisałem. I właściwie czego od nas szukają? Pytają się, ile procent rozpadnie się z tej liczby początkowej, czyli najpierw jakbyśmy podzielili liczbę delta n, czyli liczbę jąder atomowych, które się rozpadły, przez liczbę jąder atomowych, które były na początku, jeszcze zdolne do rozpadu, to byśmy wiedzieli, to ta liczba, którą byśmy uzyskali, by mówiła nam, jaką część ta liczba jąder, które się rozpadły, to delta n, stanowiłoby jaką część liczby jąder atomowych zdolnych do rozpadu na samym początku. A jak pomnożymy tą liczbę przez ten ułamek przez 100%, to dowiemy się, jaki procent stanowi liczba jąder atomowych, które się rozpadły, tej wartości początkowej. Czyli szukamy wyrażenia delta n przez n0 razy 100%. No to najpierw podzielmy sobie, zobaczmy, czemu jest równy ten czas t. Bo właśnie zaraz ta liczba, to jak te czasy są, stosunek tych czasów będzie bardzo istotny tu, ponieważ pozwoli nam dość łatwo to zadanie rozwiązać. Te liczby są tak dobrane, że właśnie tylko dzięki temu możemy to rozwiązać w prosty sposób. Więc podzielmy sobie tą większą wartość przez mniejszą, to dzielimy i już widzimy nawet, że są zbliżone, znaczy że podejrzewamy, że ta wielkość jest wielokrotnością całkowitą tej wielkości. Jak podzielicie, to wyjdzie Wam dokładnie 3. Czyli z tego wynika, że skoro małe t przez duże t to jest 3, to małe to jest 3t, czyli ten czas, w którym szukamy ilości jąder atomowych, które się rozpadły, to jest 3 razy większy od czasu połowicznego rozpadu. No i teraz przeprowadźmy tą analizę, którą przeprowadziliśmy przy rysowaniu wykresu zależności liczby jąder atomowych, które się rozpadły od czasu. To jest z lekcji poprzednio, to jest sama końcówka lekcji. Więc co wiemy? Po czasie połowicznego rozpadu, no to rozpadnie się, no z samej nazwy wynika, połowę jąder atomowych, tych zdolnych do rozpadu. Jak po czasie teraz 2 okresów połowicznego rozpadu, no to co? Najpierw w czasie pierwszego takiego czasu rozpadnie się 1/2 jąder atomowych i zostanie ich również połowa i z tej liczby, która się zostanie w drugim czasie połowicznego rozpadu, czy w sumie w ciągu 2 czasów połowicznego rozpadu, rozpadnie się dodatkowo jeszcze 1/2 połowy, czy 1/4 n0. Moglibyśmy to obliczyć, ale nie musimy. To zrobimy później. A teraz, jeżeli upłynie kolejny czas połowicznego rozpadu, czyli teraz już w sumie upłynęły 3 czasy połowicznego rozpadu, no to tak, no w czasie tych pierwszego i drugiego czasu połowicznego rozpadu rozpadło się o tyle 1/2 n0 plus 1/4 n0 i tu się rozpadła w tej drugim czasie połowicznego rozpadu rozpadła się 1/4 n0 i została też 1/4 n0 tych, które się nie rozpadły. I teraz w tym trzecim czasie połowicznego rozpadu z tej 1/4 liczby jąder, które się jeszcze nie rozpadły, rozpadnie się połowa, czyli 1/8 n0. Czyli w tym pierwszym okresie rozpadnie się 1/2 n0, w drugim okresie 1/4 n0, trzecim 1/8,
N0 włączamy przed nawias czy za nawias i sumujemy teraz te ułamki. Wspólny mianownik to będzie 8, 4 ósme, 2 ósme, 1 ósma, czyli 7 ósmych N0. I dzielimy te liczby kalkulatorem, wychodzi 0,875 N0. Tak? To jest ta liczba jąder atomowych, która uległa rozpadowi. No teraz obliczamy to, o co pytają, czyli to całe wyrażenie. Więc delta N przez N0 ze 100%. No to delta N to jest tu, czyli to jest ta wartość, więc do licznika wchodzi to razy 100% i przez N0 dzielimy. N0 ulega skróceniu i zostaje, jak pomnożymy 100% przez 0,875, wychodzi 87,5 87,5%. Tak? I na dzisiaj to już nam wystarczy. Proszę to przeanalizować, ponieważ mogą być jakieś tam prace na lekcji. Nie muszą być, ale mogą być, więc lepiej tą lekcję sobie przyswoić, żeby czasami czegoś nie stracić. Oceny są na razie dość dobre z tych prac poprzednich, więc nie traćmy, nie obniżajmy sobie tych ocen. Tak? No więc dziękuję w takim razie za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Ja muszę jeszcze do komputera i potem do YouTube, to dość późno wracać. Do widzenia.